Paraliż Krymu przez dronopad ma podsycać kryzys paliwowy w Rosji i wygnać okupanta z okupowanego półwyspu. Tymczasem jest pomysł na tańsze morskie farmy wiatrowe w Polsce. Europa chce dzielić się zasobami, by zmniejszyć zależność od Chin. Jest 14 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad ma wygnać Rosjan z okupowanego Krymu. Ataki dronów Ukrainy pogłębiają kryzys paliwowy w Rosji, ale mają także paraliżować Krym, tak aby Rosjanie sami zechcieli opuścić to okupowane terytorium. Tankowce płoną, nie ma paliwa ani prądu, rosyjska machina wojenna nie ma tam przyszłości, mówi dowódca wojsk dronowych Ukrainy o atakach na okupowany Krym. Dronopad uderza dokładnie w to miękkie podbrzusze Rosji. Dowódca sił dronowych Ukrainy Robert Madziar-Brovdi ujawnił w rozmowie z podcastem Colan Reports, że celem dronopadu na Krymie jest zmuszenie okupanta do opuszczenia okupowanego terytorium. Most krymski stoi tylko z jednego powodu, aby okupanci mogli opuścić półwysep, powiedział Brovdi niedokładnie, bo oryginalny cytat zawiera przekleństwo. Jednostka dronowa zwana ptakami Madziara ma kontynuować ataki. Do tej pory uderzenia z 12 i 13 lipca doprowadziły do zniszczenia 9 podstacji elektroenergetycznych, kluczowego elementu mostu energetycznego Kubań-Krym z Rosji, a także przepompowni gazu. Drony polują również na systemy obrony przeciwlotniczej na okupowanym półwyspie. Celem są też tankowce floty Widmo Rosji na Morzu Azowskim, znajdującym się na wschód od Krymu. Tylko 13 lipca doszło do uderzeń na 15 jednostek, a od 6 do 13 lipca dronopad dosięgnął już 105 tankowców rosyjskich. Oznacza to rosnącą efektywność osób Ukrainy, które mogą blokować eksport ropy tym szlakiem. Ograniczanie eksportu ropy z Rosji to sposób na zmniejszenie przychodów Kremla, natomiast eksport paliw rosyjskich jest blokowany przez samych Rosjan z powodu tego samego dronopadu oraz ataków rakietowych Ukrainy. Według źródeł Reutera ten sam paraliż logistyczny, który odcina dostawy wody, energii i paliw na Krymie, powoduje niedobory na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podaż benzyny zapewnia jedynie 65% zapotrzebowania w tym kraju. Najnowsze ataki dronów Ukrainy dosięgnęły celów tak odległych jak rafineria Omsk, znajdująca się około 2000 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Rosjanie są zmuszeni utrzymać zakaz eksportu benzyny i importować ją z Białorusi oraz Azji Centralnej. Problemy dotyczą także oleju napędowego istotnego w logistyce wojennej, ale także w sezonie rolnym, który trwa w Rosji. Rosjanie zostali zmuszeni do wprowadzenia 8 lipca zakazu eksportu diesla. Pomimo faktu, że przed wojną Rosja była drugim eksporterem oleju napędowego na świecie, obecnie załadunek tego paliwa w rosyjskich portach spadł ze średniej 850 tysięcy baryłek dziennie w 2025 roku do 400 tysięcy w czerwcu i 234 tysięcy w pierwszej dekadzie lipca 2026 roku. Dronopad, połączony z sankcjami Zachodu, ograniczył już przychody Rosji ze sprzedaży węglowodorów o 1% miesiąc do miesiąca w czerwcu 2026 roku, pomimo skoku cen wywołanego wojną w Iranie. Nowe dane z lipca przedstawione powyżej oznaczają, że ten trend będzie kontynuowany, a może zostać wręcz pogłębiony. Warto dodać, że eksport ropy w czerwcu wzrósł pod względem wolumenu o 14%, a przychody z tego tytułu spadły i tak o 8%. Narzędzie w dyspozycji Zachodu, które może wesprzeć wysiłki Ukrainy, to po stronie USA utrzymanie sankcji na dostawy ropy z Rosji drogą morską, które nie zostały zawieszone po 17 czerwca. Kolejne narzędzie to cena maksymalna dostaw ropy z Rosji ustalona przez G7. Jej losy ważą się w Unii Europejskiej. Mechanizm ma zostać przedłużony po 15 lipca, ale wymaga przyjęcia 21 pakietu sankcji unijnych będących przedmiotem trudnych negocjacji. Niezależnie od tego, ptaki Madziara i inne narzędzia dronopadu Ukrainy skutecznie pogłębiają kryzys paliwowy Rosji, powodując także paraliż na okupowanym Krymie. Uderzają tym samym w miękkie podbrzusze Kremla, dając argumenty w ewentualnych rozmowach pokojowych. Jak to mówią, stwarzają nam obecnie pewne problemy z produktami naftowymi. Myślę, że sytuacja będzie się stopniowo poprawiać, zapewnił prezydent Rosji Władimir Putin podczas forum Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego, czyli organizacji politycznej stworzonej przez
Kreml. Czy ta opinia Władimira Putina Państwa przekonuje? Mnie raczej nie i świadczą o tym dane, a więcej na temat paraliżu paliwowego w Rosji w tym materiale. Tymczasem my przechodzimy do przeglądu informacji z Polski, Europy i świata pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Ropa spoza Rosji. Polski Unimod wykorzystał rurociągi PERN do dostaw ropy spoza Rosji do niemieckiej rafinerii Schwedt. Rozmowy o wejściu Polaków do jej akcjonariatu pozostają nierozstrzygnięte. Udziały większościowe rosyjskiego Rosnieftu w PCK są objęte zarządem powierniczym rządu w Berlinie, pomimo apeli Warszawy o derusyfikację tego obiektu, a więcej na stronie energydrink.today. Tańszy offshore? Mamy pomysł na tańszy offshore i wkrótce go pokażemy, ujawnił prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Nichimowski na dyskusji w Platformie X. Jest znany z krytyki rosnących kosztów morskiej energetyki wiatrowej. Jego zdaniem skuteczna elektryfikacja Polski zależy od cen energii ze źródeł odnawialnych, które muszą być niższe niż z paliw kopalnych. Ceny energii z offshore oscylują wokół 500 zł za megawattogodzinę znanych z rynku. Ucieczka słoneczna. Według Gazety Wyborczej spółka energetyki słonecznej Spectris Energy należąca do funduszu Golden Peaks wycofała się z Polski pomimo zadłużenia na 250 miliarda złotych. Chwilę przed likwidacją ze spółki miało zostać wyprowadzone 100 milionów euro w przelewie na Maltę. Wcześniej ten deweloper OZE stracił płynność. Teraz wieści z Europy. Solidarność surowcowa. Komisja Europejska szykuje według Bloomberga mechanizm solidarnościowy pozwalający krajom członkowskim zmniejszać zależność od łańcuchów dostaw surowców z Chin. Ma to być rozwiązanie chroniące Europę w razie wojny handlowej z państwem środka. Powodem takiego konfliktu może być na przykład spór o Tajwan. Wersja alternatywna. Prokuratura Generalna Ukrainy proponuje powołanie wspólnego zespołu z Niemcami do zbadania przyczyn wybuchu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Nie uznaje zarzutów skierowanych przeciwko zatrzymanemu Ukraińcowi Serhijowi K. ani tezy o sabotażu ukraińskiego komando. Niezbędne dowody są wciąż gromadzone, wskazuje. Ukraina nie gotowa. Prezydent Ukrainy zapowiedział reorganizację rządu. Zlecił też Ministerstwu Energii lepsze przygotowanie energetyki na zimę. Kyiv Independent ustalił, że Kijów nie zgromadził potrzebnych ponad 5 miliardów euro na przygotowanie systemu na zimę, podczas której ataki Rosji mogą znów przerywać dostawy energii oraz ciepła, wywołując kryzys humanitarny. Premierem może zostać zaś szef Naftogazu, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Wielka rywalizacja. Źródła Bloomberga przekonują, że Chiny stworzyły specjalny podmiot Guangyuan International Investment w celu wsparcia wykupu kluczowych aktywów surowców krytycznych na świecie. W ten sposób chcą odpowiedzieć na podobne działania USA i Unii Europejskiej, mające na celu zmniejszenie zależności od państwa środka. Dronopad trwa. Rosyjska rafineria Gazprom Neftechim Salavat, znajdująca się około 1400 km od granicy Ukrainy, stała się 14 lipca celem ataku dronów Ukrainy. To jedna z największych rafinerii w Rosji, odpowiadająca za 2,7% przerobu ropy w tym kraju. Poprzedni atak na ten obiekt nastąpił we wrześniu 2025 roku. Kryzys wraca. USA zapowiadają blokadę Iranu. Teheran znów atakuje tankowce. Nowa eskalacja w razie porażki polityki sankcji Unii może dać Rosjanom dodatkowe przychody ze sprzedaży ropy. Kluczowe rozstrzygnięcie może nastąpić koło 15 lipca. Tymczasem ropa Brent podrożała już z około $70 z czasu porozumienia o zawieszeniu broni do prawie $85 za Brent. A więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.